Cześć wszystkim, witamy w naszym kolejnym słodkim kawałku. Razem z Agnieszką omówimy dzisiaj, odpowiemy na pytanie, w czym można upiec te nasze fajne, słodkie biszkopty. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to koniecznie zajrzyjcie na naszą listę biszkopty. Tam już kilka odcinków puściłyśmy, o których omawiamy jakby każdy etap powstawania tych biszkoptów, a dzisiaj się właśnie konkretnie zajmiemy, w czym te biszkopty najlepiej sobie upiec. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, powiem Ci, Agnieszka, że ja musiałam sobie przypomnieć, z ilu jajek ja kiedyś robiłam biszkopt w tortownicy. Już powiem, na początku ja zaczęłam piec biszkopty właśnie w tortownicy. Przez długi czas, słuchajcie, tak piekłam. Dopiero później moje obserwatorki tak mnie namawiały, że sobie kupiła rant, bo jest lepiej. No i się przesiadłam, powiedzieć, jakby z tych tortownic na ranty. No i musiałam sobie właśnie przypomnieć, bo się bałam, żeby mi nie wyszedł ten biszkopt. Wyszło w sam raz. Wyszło w sam raz, ale o mało. Powiem Wam, że też jak zaczynałam piec tortownicy, to robiłam ten biszkopt osobno białka, osobno żółtka, a teraz robiłam Agnieszki ten biszkopt z całych jajek, więc no, miałam wrażenie, że on troszkę wyższy urósł, bo tam jak zajrzałam do przepisu, to 5 do 5,5 cm, a to masz tak 6, więc no troszkę jak zobaczyłam to wczoraj do piekarnika, to się przeraziłam, czy mi wyjdzie ten biszkopt. Że wypłynie górą. Dokładnie. I słuchajcie, powiem Wam, że ta moja tortownica, ona już jest od mojego samego początku, to tak ma ona już 8 lat, słuchajcie. Jak mogę polecić jakąś fajną, to ta, ale no nie mogę jej polecić, bo już tak od 3 lat tak jej nie używam na co dzień. Tak sporadycznie jakieś ciasto piekę, czy potrzebuję jakby drugiego biszkoptu o tej samej średnicy, a no nie mam takiego rantu, więc tak. Jak widzicie, mamy w dużej mierze mamy te ranty teraz tutaj, bo no, mi to ułatwiło sprawę. Ale też musimy tak zaznaczyć, dziewczyny, że my już jakby pieczemy jakieś większe ilości tych biszkoptów. Agnieszka to już w ogóle hurtowa ilość. Jak ktoś na przykład, jak ja piekłam na początku jeden tort na miesiąc, to mi na przykład tortownica w zupełności wystarczyła i miałam sposoby, aby nawet taki wyższy biszkopt, takiej tortownicy upiec. Opowiem Wam troszkę dzisiaj o tym, jak to robiłam, ale też od razu sprostujemy, ponieważ Agnieszka też o pewne rzeczy mi w międzyczasie powiedziała, czego właśnie nie robić, takie sposoby, które są polecane w internetach, ale są no niestety praktycznie złe. Ja nawet powiem Wam, że kiedyś puściłam wpis o tym, jak zrobić tort bez rantu. Użyłam tam pewnego sposobu polecanego w internetach i Agnieszka później mi tak powiedziała: Magda, ale ten jeden sposób to jest taki niezbyt fajny i już tego nie ma. Już nie ma, bo szczerze, bo ja jednak wolę usunąć coś, niż przekazywać jakby po prostu no, wiedzę, która może Wam zaszkodzić. Więc dzisiaj też o tym wspomnimy, bo pewnie nie wiecie, o co chodzi. No to zaczynamy od tortownicy. Tak. Agnieszka, powiedz mi, czy Ty jeszcze używasz tortownicy, czy już w ogóle już nie masz ani jednej w domu? Do pieczenia takich zwykłych biszkoptów, klasycznych, czekoladowych czy z masłem, nie używam już tortownic. Tortownice w moim przypadku sprawdzają się tylko, kiedy piekę biszkopty wysokotłuszczowe, na przykład Victoria Sponge, Red Velvet, czy na przykład jak robię spód brownie do tortu, to wtedy używam tortownic. Natomiast zwykłe biszkopty piekę tylko i wyłącznie w rantach, ale przyznam Wam się szczerze, że ja na ranty stosunkowo niedawno przeszłam. Mimo że te ranty są już od wielu, wielu lat, to ja bardzo długo nie chciałam się przekonać do tych rantów. No, nie pasowało mi to, no gdzie to takie z dziurą od spodu, gdzie to będę takie rzeczy, rzeczy używała. Bo tu nie ma tego spodu i to już jest problematyczne. Tak, wiele osób w ogóle nie wie. Ojej, kiedyś miałam moją, też pozdrawiam, nie pamiętam imienia, kursantkę, która mówi, no polecali te ranty, ja sobie kupiłam ten rant i mówi, że pisała do producenta, dlaczego nie ma dna, tak? Więc nie do końca wiedziała i może nie wiedzieć, bo tak naprawdę wiele osób jakby w tym naszym takim świadku tortowym nam się wydaje jasne, co to jest rant, ale osoby spoza tego świata, one kompletnie nie wiedzą, o co chodzi z tymi rantami, więc mogą się mocno zdziwić, jak sobie kupią i się okaże, że nie ma dna. Natomiast to jest tak u mnie, że ja nie odeszłam całkowicie od tortownic, no bo w rancie nie upiekę takiego ciasta jak na przykład Red Velvet. Tak, bo to jest ranty są wysokie, to są takie właśnie typowe jakby powiedzieć naczynia, formy, one są wyższe niż taka tortownica i jak właśnie piekę coś niższego, to ja mam wrażenie, że te ciepłe powietrze z piekarnika nie dostaje się tak aż. Znaczy, jest moje mylne wrażenie. Ja powiem, jest inna kwestia trochę. Dlatego, że kiedy pieczemy zwykły biszkopt, on się składa z jajek, cukru i mąki. Natomiast z tych wysokotłuszczowych, będę dawała jako przykład Red Velvet, tam jest bardzo dużo masła.
I teraz, ja kiedyś spróbowałam sobie, no bo miałam upiec Red Velvet, co myślałam, co będę wracała, mam piękne nowe ranty, wezmę, upiekę sobie w rancie. I słuchajcie, wstawiłam sobie, Bogu dzięki, że wsadziłam w to w głęboką blachę, a nie taką płytką. No i wsadziłam do pieca, zaczęło się piec i gdzieś tam w międzyczasie przechodząc po kilkudziesięciu minutach zerkam sobie do pieca, a tam normalnie jak coś pływa na tej całej blaszce. Ja sobie otworzyłam sobie drzwiczki, patrzę, a tam całe masło, ono mi wypłynęło spodem. Dlatego, że jak mamy tortownicę, to jest zamknięte i wtedy to masło, ono się rozpuszcza, ale mimo wszystko ono tam zostaje, ono nie wypływa w żaden sposób, a w rancie wszystko wypłynęło mi dołem. Bo jest tego masła jest bardzo dużo, ono się po prostu zanim się zapiecze, to ono się rozpuszcza tak bardzo i po prostu mi wypłynęło wszystko. Dlatego te takie wysokotłuszczowe cały czas piekę oczywiście w tortownicach i przy nich tutaj w tym przypadku zostaje. Biszkopt zwykły można w rancie. Dlaczego mam takie fajne ciasto, takie fajne czekoladowe, jest bardzo mięciutkie i już wiem, dlaczego ono tak zawsze bardzo mi wypływało spod rantu. One ma masło. Tak, no to lepiej jest to robić w tortownicach. No to super zachowanie, nie muszę wyrzucać. Nie, tortownice bardzo się przydają. Dalej, oczywiście mam ich już mniej niż miałam kiedyś. Ranty dużo mi ułatwiły też, jeśli chodzi o przechowywanie, bo jednak można je wsadzić jeden w drugi, lepiej się je przechowuje, jest to wygodniejsze, ale tortownice dalej używam, bo to nie do wszystkiego się nada, tak? Tak, i muszę dziewczyny zwracać uwagę, bo wszyscy mówią teraz tylko w rancie, wszystkie takie, no szczególnie to na Instagramie widać piękne ranty, wszyscy w tym pieką biszkopty, robią torty. No ale mówię, jak ktoś raz na miesiąc upiecze sobie tort, albo raz na 3 miesiące, bo zazwyczaj pieczemy torty na urodziny. Jakieś urodziny, tak. I kupować specjalnie na przykład, nie wiem, 2 albo 3 ranty, albo są te regulowane, to można kupić jeden. To nie wiem, czy ma jakiś taki sens, bo można naprawdę się śmiało poradzić w tortownicy. Ja mówię, chyba 4 lata robiłam, piekłam biszkopty, składałam torty. Ja w ogóle jak tak sobie tak przypominam, bo wszyscy mówią, że tylko idealnie prosty tort to można złożyć tylko w tortownicy. No faktycznie, no można, ale ja przez 4 lata składałam torty bez tortownicy. Ja przez 10 lat składałam torty, robiąc torty zarobkowo bez tych rantów. I jak patrzę na moje zdjęcia tych tortów, one nie są krzywe, one są po prostu idealnie proste, więc no nie wiem, taka teza, że tylko w rancie można złożyć proste torty, to nie jest tak prawda. One ułatwiają to faktycznie, no jest super, inaczej jest łatwiej, ale tutaj tylko jest oczywiście jakby ale, jak musy, mamy torty musowe, to już to już jest jakby troszkę jest trudniej. Ale też można sobie... można poradzić. Ja nawet sobie przyglądałam filmy, bo usuwałam te moje dowody zbrodni, tam też kiedyś mówiłyśmy, to właśnie w jednym przepisie na tort, już nie pamiętam który, używałam tortownicy, miałam wtedy rant, ale chyba chciałam sobie sprawdzić, czy tak mi wyjdzie właśnie bez rantu. Owinęłam po prostu przy składaniu, włożyłam tam ten biszkopt i owinęłam go tutaj papierem do pieczenia. Tak. I taki niski tort zużyłam, bo powiem Wam, może byłoby trudniej przy trzech smakach, ale jak ja robiłam tort dla beletnicy, dla mojej chrześnicy, to powiem Wam, że ja złożyłam 3-warstwowy tort bez rantu. Ale rzeczywiście, i był prosty. Tak. Ja i z musem w środku. Nawet do składania tortów, jeszcze zanim ranty się w mojej pracowni pojawiły, używałam po prostu papieru, tak? Tylko obwijałam sobie papierem, jakby żeby mi to nie obsychało, no bo to zawsze dawało takie zabezpieczenie, ale składałam normalnie w samym papierze. Dobierałam sobie średnicę, brałam sobie taśmą, zaklejałam i też się dało, ale no nie da się jakby pominąć i tutaj ukłonu wielkiego do kogoś, kto wymyślił te ranty, naprawdę dużo to ułatwia. Tak, ułatwia, to tak, bo to trzeba też owinąć, trzeba sprawdzać, czy się prosto trzyma. Dokładnie. Też na przykład są papiery różne, na przykład jest taki bardziej sztywny, jest lepszy. Dziewczyny obserwatorki mi doradziły kiedyś, że na przykład złożyć papier na pół, żeby nie był taki latający, tylko go na pół, żeby był troszkę grubszy i można sobie poradzić, dziewczyny, więc jakby nie płaczcie na tym, że na przykład nie mam rantu i nie zrobię tortu. Ja Wam podpowiem jeszcze jedną rzecz, bo teraz sobie przypomniałam, a propos jak mówiłaś o tym, że ten papier się zawijał. Tak, przy pieczeniu, bo się nie mówi przy pieczeniu. To ja mówię teraz, teraz przejdę do składania. Jak miałam problem z tym papierem, to czego używałam? Na pewno kojarzycie takie podkładki plastikowe, które daje się dzieciom, żeby nie brudziły stołu, tak, pod spód. I ja takie przekładki cięłam sobie na pół, tak, i one były na tyle sztywne, że jak ja sobie włożyłam do tortownicy, to potem spokojnie mogłam sobie składać w tym tort. Tak, ale Ty mi powiedziałaś, że
te podkładki nie są dobre, bo one nie mają atestów do kontaktu z żywnością. Ale powiedz mi właśnie, bo ja robiłam tymi podkładkami, ale dawałam same podkładki, a ty dawałaś... Ja dawałam papier jeszcze do środka, tak. Oddzielałaś tą warstwę podkładki. Dokładnie, to wtedy tak, bo ja właśnie w moim wpisie tak używałam, że same podkładki i wtedy mi Agnieszka zwróciła uwagę, że Magda, tych podkładek nie można, nie powiedziałaś, że można owinąć papierem, to ci od razu wypomnę ci to teraz, bo jednak mogłam nie usuwać z tego filmu, będę musiała od nowa kręcić, Agnieszka. Nie. Dobra, ale mówię właśnie, jak używacie tych podkładek na stół, to koniecznie do środka włożyć papier. To jakby, żeby była jasność, te podkładki były po to, żeby trzymać formę. W zasadzie to mogłoby być cokolwiek, co jest sztywne, nawet nie wiem, folia rantowa, ktoś ma, jakaś folia rantowa, ale wtedy też nie było folii rantowych, cokolwiek plastikowego, no ale te podkładki faktycznie, one nie mają, przynajmniej te, które ja wtedy miałam, one nie miały atestu do kontaktu z żywnością. I nie ma, teraz nie mają, raczej nie mają, opisie, że mają kontakt. Więc ja wykładałam sobie papierem, no bo papier może mieć kontakt, czyli jakby to było tylko takie usztywnienie dla tego mojego papieru i wtedy można, ale w samych przekładkach nie powinno się tego robić. Ale możecie sobie właśnie, Magda mnie po prostu tutaj wzrokiem zabija teraz, tak. ale możecie, tylko musi być papier, bo kontakt z żywnością może mieć tylko i wyłącznie papier. Nie patrz tak na to. Następnym razem dopytam Cię w szczegółach po prostu o wszystko, a nie tak po prostu nie można i... Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, kochani, że my teraz mówimy o składaniu tortu, bo na przykład ja używałam przez jakiś czas papieru do pieczenia, ja chciałam wyższe biszkopty, nie? To mi doradzono, że wystarczy papier do pieczenia. To się sprawdzało, ale do momentu, jak źle włożyłam papier, a to się często zdarzało, i podczas pieczenia mi ten papier po prostu się tak pochylał do środka. I tak niestety te biszkopty rosły. Dokładnie tak. Więc tutaj jakby, że przy pieczeniu niestety polecam jakby pieczenie biszkoptu na części, czyli najpierw sobie zrobimy niższy na 2 blaty, a później trzeci blat sobie albo właśnie to takie składanie podwójne i też trzeba pilnować tego, żeby ten papier to nie był taki cieniutki papier jak pergamin, taki bardzo delikatny, tylko z takich droższych papierów, one są takie bardziej sztywne i wtedy na nich takie podwójnie złożone faktycznie zadziała do pieczenia. Tylko trzeba się nastykować, bo to nie zawsze to się uda, więc tutaj musicie brać pod uwagę to, że może Wam wyjść ciut węższy u góry. Tak, dokładnie. I to, co mówiłyśmy o tych przekładkach, to do składania, nie do pieczenia, żeby komuś do głowy nie wpadło, żeby piec w tym, bo I folii rantowej, żeby też folii rantowej też nie pieczemy. Nie wiem, może jest jakaś folia rantowa, w której można piec, ale chyba nie ma. Ognioodporna, temperatura odporna. Ale nie znam takiej folii, więc raczej takiej nie ma. Nie pieczemy w foliach, nie pieczemy w przekładkach, pieczemy w tortownicy i usztywnione sobie papierem. Albo właśnie tak jak Magda mówiła, piec na raty, bo ja też tak bardzo długo robiłam, że na raty piekłam. To są czasami miksery, macie na przykład miksery z mniejszą miską. Takie często mam pytanie, jak upiec 10 jaj biszkopt w moim mikserze? No ja mówię szczerze, ja piekłam na części. Najpierw piekłam sobie z 6 jajek, bo tyle mogłam, w moim starym jeszcze mikserze tyle mogłam zmieścić. Na drugi blat piekłam po prostu w kolejnym. I jeszcze od razu takie, żeśmy tego nie poruszyły nigdzie, Agnieszka, to jest ważne. Bo na przykład ja widzę, taki od tematu, ale to jest bardzo ważne, co robimy z tą górą tortu, bo ja na początku jak robiłam torty, nie ścinałam tego. I dopiero tak po paru latach się dowiedziałam, nie wiem czy to od Ciebie, czy chyba od Ciebie, Ty to, no to tak 4 lata temu, że tą górę ścina się biszkoptu, tak? To znaczy... Nie, że się ścina i nie, że trzeba i że nie można jej używać, bo można. Można, bo ja używałam. No, tak, jak robicie torty dla siebie i albo Wam po prostu nie zależy, możecie tej części używać, jakby technicznie nie ma żadnego problemu, żeby tego użyć. Ja jakby z tej góry zawsze, jak tnę sobie blaty biszkoptowe, to ona jest zawsze dla mnie odpadem. Tak? Czyli takim czymś, czego już nie wkładam do tortu. Ja oczywiście tego nie wyrzucam, żeby była jasność, bo z tego można zrobić wiele fajnych rzeczy, na przykład cake popsy, slice popsy, do bajaderek w sumie można też dać. U mnie dzieci zjadają. Dzieci mogłam zjeść oczywiście, także to z tym nie jest nic nie tak. Można jak najbardziej, można to włożyć do tortu. Ja po prostu nie lubię, dlatego że to jest tak naprawdę tutaj skarmelizowany trochę ten cukier. I jest też nierówne. Tak? Jest nierówne. Że później ta góra, tak ładnie te dwie warstwy wyglądały pięknie,
na górze też takie było takie falowane. Tak, więc dla i mnie też tak. przy zasączaniu też odpadało później, przy krojeniu no to niezbyt. I Dla mnie ze względów estetycznych, funkcjonalnych nie, jakby tej części nie daję, przerabiam je na coś zupełnie innego, czyli ja używam tylko tych takich pełnoprawnych blatów biszkoptowych, które wszystkie wyglądają tak samo. To jest jak najbardziej ok. Górę to jest dla mnie odpad, który zużywam w inny sposób. taki dodatek do tego odcinka, bo zapomniał się powiedzieć wcześniej. Tak, zapomniałeś. Ale to jest takie troszkę ważne. Taki nie? update. Wracamy do naszych form. Omówiłyśmy w sumie te tortownice, Agnieszka, ale myślę, że powinniśmy poruszyć, bo te tortownice są wykonane z różnych metali, z różnych materiałów. Ja na przykład używam tutaj takiej fajnej, które się nazywało w opisie non-stick. Kupiłam ją kilka lat temu i naprawdę jest wytrzymała. Używałam też tych takich tanich za 9, pamiętam, że kiedyś była za 9 srebrnych. I u nich one są dobre, upiekłam biszkopt, ale pierwszy zauważyłam, że spód biszkoptu mi się sparzał. On był cały mokry, taki jakby odparzony, jakby się powiedzieć. Tak, nie uważam tych tortownic, tych blach za najlepsze. Te ciemniejsze polecam. Jeszcze są takie jakieś dodatkowe z jakimiś opaskami, no jakimiś takimi dogrzewającymi. No, różne są jakieś takie wynalazki, jeśli chodzi o tortownice. No ja pracowałam na tych srebrnych. Mnie z kolei w nich przeszkadzało coś zupełnie innego. Najbardziej przeszkadzało mi to, że one bardzo szybko rdzewiały. Ja pamiętam, że jeśli umyłam taką tortownicę i zostało na niej trochę wilgoci, to tam się pojawiała bardzo szybko ta powierzchniowa rdza, więc ja w sumie szybko, na początku ich używałam, ale wiedziałam, że muszę dbać o to, żeby po umyciu od razu to Ale powiedz, to my czyścić. mówimy o tych samych, takie, że mają te dno takie chropowate. Takie dno bo chropowate. są te metalowe, takie jasne metalowe. Widziałam je w sklepach internetowych, ale nie mogę sobie przypomnieć, one są takie już droższe. I są takie właśnie ładne. A to ja mówię o tych takich najtańszych, najzwyklejszych no do kupienia w każdym sklepie, w jakichś dyskontach. Tych po prostu, no tak jak mówię, ja na nich bardzo długo pracowałam, ale faktycznie one się tak zaparzały. Bo kiedyś nie było takich Nie było, blach. nie było i się na nich pracowało, tylko mówię, one mi rdzewiały i mnie to strasznie mnie to I denerwowało. zaparzały ciasto właśnie, od zauważyłam, że zaparzają niezbyt ładnie. Ja za moją dałam kiedyś takie około 40 zł i no mi się ten w ogóle wygląda jak nowa. Nie, No. szorowałam ją wczoraj. Dobra, to teraz przejdźmy do tego konkretnego tematu, czyli ranty, bo pewnie Was ten temat interesuje. No już tak opowiedziałyśmy mniej więcej, dlaczego ranty są lepsze do pieczenia. To, że właśnie możemy upiec wyższe biszkopty, złożyć właśnie, łatwiej złożyć prosty tort, szczególnie jak mamy musy. Ale co też jeszcze możemy powiedzieć? Jakie one są też, można powiedzieć, że są jakby różne materiały wykonania tych rantów. Tak. Bo te na przykład, które ja tu mam i Agnieszka, to taki porządny metal. Tak. Ale są takie regulowane, takie troszeczkę tańsze. I ja miałam takie, sobie raz kupiłam, to po prostu myślałam, że nie wiem jak to chwycić, jak to spiąć, bo on tak cały czas latał i się wykrzywił. Po prostu, no, To jest takimi zasuwkami tak, bardziej, zasuwkami, tak? tak. Ja chyba raz miałam, kupiłam sobie, ale to używam go cały czas, ale jak robię w domu sernik na zimno, to sobie mogę to co najwyżej do tego użyć. Natomiast tak do składania nie, dlatego że one mi się zawsze rozsuwały, denerwowało mnie to. Tak, są takie, no widać, że materiał jest troszkę gorszy. Tutaj mamy z rantami, jest tak, właśnie jak wspominałaś, że one nie mają dna. Tak. No i powiedz mi tak, bo ja Wam teraz powiem, że ja je sobie zabezpieczam, bo ja sobie wiem, że niektóre dziewczyny kładą tak dosłownie na blachę, wylewają ciasto i do piekarnika. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja wiem, że ten biszkopt mi nie wyleci, ale na przykład jak mam taką dużą blachę do piekarnika, to jedna jest idealnie prosta, a drugą mam już jakby nie krzywo, jest po prostu tak zrobiona, że widzę, że są szczeliny, więc ja po prostu sobie nie wyobrażam, żeby u mnie położyć tak, wylać ciasto i do piekarnika i mi tutaj nic nie wyleci. To jak zabezpieczasz? No właśnie, jak widzicie tutaj, pokażę. Żeby nie było, pokażę. Ja sobie owijam. Poczekaj, przełożymy sobie tu, Owijam sobie rant w ten sposób. Powiem Wam, pokażę, nagramy to jakoś tak inaczej i Wam pokażę, jak dokładnie to zawijam. W ten sposób sobie zawijam i albo to właśnie wkładam sobie na tą dużą blachę, jak to piekarnika w zestawie, ale mi się jakoś tak nie chce. Ja mam taką fajną, małą, ja lubię gadżety, Agnieszka o tym wie. Tak, bardzo lubię. Więc to sobie jeszcze tak włożę w to i tak sobie wkładam i wtedy mam też prościej z wyciąganiem, bo tamta blacha mi zostaje w piekarniku, sobie tylko tak wyciągam i ten... Ale to tak mówię, to jest moje, Agnieszka zaraz powie, że po prostu gadżetów masę mam 100 przy okazji. Ja wiem, ale ja tak lubię i tak mi prości. I też w ogóle, no mi to prościej, bo jak nagrywam filmy na vloga, to na przykład nie muszę tej dużej blachy wyciągać na blach, tylko sobie tak i przenoszę, tak ładnie wygląda, nie?
Znaczy, ja nie mam nic do tych Twoich gadżetów, ja się z tym całkiem zgadzam, jeśli Ci to pomaga, to używaj. Dla mnie to jest większy problem, no teraz wyobraź sobie, że muszę upiec 20 biszkoptów i mam 20 takich blaszek. Jeszcze różnej wielkości. Jeszcze różnej wielkości. Więc dla mnie, ja to z tej strony, ja tak się trochę czasami podśmiechuję z tego, co Magda opowiada i o tych wszystkich swoich dodatkowych rzeczach, ale to jest kwestia tego, że po prostu pracujemy w innych warunkach. Ja bym musiała tych blach mieć więcej, wydać na nie więcej pieniędzy. Dla mnie to odpada, więc ja sobie muszę inaczej radzić. Ja mam taką jedną, tu mi właśnie to jest 16 cm. Jak 18 to mam taką kwadratową, ciut większą, na sam kład 18. Po prostu mam w sobie 2-3 blachy zamiennie używam. No ale ja wiem, że u Agnieszki to nie przejdzie, bo ona by musiała mieć tych blach. Tak, ja tego musiałabym mieć bardzo, bardzo dużo, więc ja tego nie robię w ten sposób. Jak Ty robisz? Powiedz, jak Ty robisz. Słuchajcie, na początku tak, próbowałam, tak jak Magda, też sobie zawijałam, ale raz, że zajmuje mi to bardzo dużo czasu, dwa, że bardzo duże zużycie materiału, dlatego że tego papieru jednak na ten każdy rant schodzi i ja mam świadomość tego, że jak robicie torty w domu, to kompletnie takich rzeczy nie liczycie, po prostu bierzemy kawałek papieru. Natomiast dla mnie to zużycie tego papieru było zbyt duże. Poza tym mogę? Jak sobie tak zawijamy papierem, to zwróćcie uwagę, że ten papier jest szerzej niż rant. I teraz, kiedy ja wkładam sobie do pieca, to mi każdy ten papier zabiera centymetr do 2 nawet czasami centymetrów miejsca i czasami się okazuje, że ten jeden rancik jeszcze mogłabym wsadzić, ale ten papier zabiera mi to miejsce, dlatego dla mnie to nie był dobry sposób. Ja pamiętam w ogóle to papierem zaczęłam zawijać później. Pamiętam, że pierwszy raz użyłam do tego folii aluminiowej. No właśnie chciałam się zapytać, bo wiem, że jeszcze są używane te folie i tak się troszkę waham, czy to jest takie bezpieczne i właśnie... Znaczy, nie wiem w ogóle... Bo mówią, że w ogóle ogólnie folii tej aluminiowej do żywności nie powinna mieć kontaktu z żywnością, tak? Że się nie powinno w niej piec. Podobno nie powinno się w niej piec, ale nie wiem, na ile to jest prawda, bo na przykład jak robię, nie wiem, w domu jakąś pieczeń i nie mam przykrywki do garnka żaroodpornego, to nakładam sobie tą folię, ale ona faktycznie nie ma kontaktu z samym tym. Nie wiem, na ile to szkodzi, ja muszę się tematem zainteresować w takim razie. Natomiast ja dałam sobie tą folię pod spód i słuchajcie, ja nie wiem, być może ja to źle zrobiłam, być może ktoś tak robi i nie ma tego problemu, ale ja potem nie mogłam tej folii odczepić od tego biszkoptu. Ona mi się tak powbijała, trochę widocznie nie była dokładnie równo rozłożona. Powbijała mi się, ten biszkopt się zapiekł na tym. Ja potem musiałam siedzieć i z nożykiem wyskrobywać sobie, dobrze, że to był taki testowy biszkopt, wyskrobywać tą folię. Po prostu stwierdziłam, że nie. Przeszłam sobie na papier i papier mi się dobrze sprawdzał. Mówię, trochę zabierał mi miejsca w piecu, więc jakby odszedł sobie do lamusa i teraz ja tutaj małe przemeblowanie zrobię. Tutaj mamy 2 biszkopty, które zostały w nieprawidłowy sposób upieczone, żebyście wiedzieli, że to jest źle wszystko. Natomiast mogę tutaj śmiało pokazać, w jaki sposób ja piekę swoje biszkopty. Ja robię to, o czym Magda mówiła, po prostu stawiam sobie rant na papierze, znaczy na blachę do pieca. Kładę sobie papier do pieczenia, ranty i wlewam ciasto. Tyle tylko, że faktycznie jest to, o czym Ty mówiłaś. Jeśli blacha jest krzywa, to tutaj może się pojawić mały problem. Są takie blachy, na przykład ja mam taką w jednym z piekarników, mam taką blachę, która już fabrycznie jest zrobiona w taki sposób, że ona się zapada do środka. Nie, że w oryginale ona nie jest płaska, tylko ma takie rowki od 4 kantów i ona jest faktycznie taka trochę zapadnięta. Inne blachy mam proste, tak, ale one, wiecie, jak używacie takich blach na co dzień i robicie różne rzeczy w tym piekarniku, nie tylko pieczecie, to one się wyginają, dlatego że jak na przykład robimy tą pieczeń, o której mówiłam, wkładamy sobie do piekarnika, to stawiamy na środku. To jest jednak ciężar, jeszcze jakiś kurczak na przykład, czy coś, jakieś duże, ciężkie rzeczy. I ta blacha sama z siebie zaczyna się wyginać i jak troszkę się wygnie, to mi bardzo nie przeszkadza, chociaż mam jedną taką blachę, która jest taka, ale i tak sobie z nią spokojnie radzę. Natomiast ja stosuję pewien patent, o którym Wam teraz powiem, zdradzę to. Kojarzę, już wiem, o czym powiem. Słuchajcie, ja nie wlewam nigdy ciasta do zimnych rantów. Zawsze sobie robię w ten sposób, że kiedy mój piekarnik czy piec nagrzewa, to jak on się zaczyna nagrzewać, ja sobie na blachę układam papier, układam sobie ranty w średnicach, które będą mi potrzebne. I takie postawione, niezawijane ranty na tym papierze, na tej blaszce wkładam sobie do pieca
i one się grzeją razem z moim piekarnikiem bądź piecem, tak? Grzeją się, ja w tym czasie robię sobie ciasto. Kiedy ciasto jest już gotowe, wyciągam sobie tą moją gorącą blachę z gorącymi rantami i do tych gorących rantów z gorącą blachą, tak, wlewam sobie to moje ciasto i tutaj to widać. Czasami się zdarza, ja akurat tutaj mam taką bardzo blachę krzywą i widać minimalnie, zobaczycie to na zdjęciu, Nie wiem, czy... tego biszkoptu troszkę, odrobinkę wypłynęło, ale tak naprawdę odrobinkę. Odrobinka to... Też odrobinkę wypłynęło z jeszcze dodatkowego powodu, ponieważ te biszkopty po prostu nie wyszły, ale one celowo, będziemy o tym za chwileczkę mówiły, celowo nie wyszły, więc trochę tego ciasta wyszło, natomiast zazwyczaj nie wychodzi w ogóle. Po prostu mamy gorącą blachę, gorący rant. W momencie, kiedy wlewamy ciasto, to się tak naprawdę zapieka. Jeśli ciasto ma odpowiednią gęstość, nie jest takim luźnym jakimś ciastem, to pięknie się zapiecze i praktycznie nic nie wypływa. Akurat tu blacha była taka lekko krzywa używana. Dodatkowo jeszcze jest problem właśnie z tym, że to są źle przygotowane ciasta biszkoptowe, więc tutaj się minimalnie wyszło, ale tak naprawdę to jest bardzo, bardzo minimalnie. Więc co mi to daje? Po pierwsze, że robię w ten sposób, po pierwsze mniejsze zużycie papieru, po drugie czas, bo jednak zawinięcie każdego tego rantu zajmuje. No jak potem się już ma wprawę, to idzie to szybciej, ale mimo wszystko, jak potrzebujesz 20 rantów zawinąć, to nie zrobisz tego 5 minut. Ale jak jeden mówię na tydzień, to mi to nie przeszkadza i powiem Wam szczerze, że ten sposób Agnieszki jest fajny, ale nie przejdzie, bo po prostu ja się boję. Ja to rozumiem. Te krzywe blachy i nawet bym się bała. No mi tak łatwiej i dlatego mówię, że po prostu korzystajcie z sposobów, które Wam będą łatwiej. Dokładnie, możecie spróbować. Zawijajcie. Tak. Jeżeli Wam się Agnieszki sposób spodobał i to jest fajny, naprawdę super sposób, to jak najbardziej. Więc możecie spróbować jednego, możecie spróbować drugiego, zobaczyć, co Wam będzie lepiej. Ja po prostu muszę, ja mam ten problem, że ja muszę minimalizować te takie punkty podczas mojej pracy, które powodują, że ten czas mi się rozwleka i brakuje mi go potem na coś innego. Więc staram się to robić tak, żeby było jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem czasowym, więc dla mnie ten sposób jest fajny, ale jeśli zawijacie jak Magda, super, jak macie dodatkowe blaszki, jeszcze super. Są takie specjalne też blachy, które można kupić. Firmy, które zajmują się rantami, mają czasami możliwość do kupienia takiej blaszki pod spód, która jest prosta. Szczerze, ja nigdy to kupowałam, bo mówię, miałam to i... Ja mam taką jedną, dostałam ją nawet w prezencie. Mam taką jedną blachę, super się sprawdza, tak? Jakby dla mnie jest w porządku. Natomiast są różne możliwości, więc musicie tutaj dopasować to do siebie. Tak. Natomiast folia aluminiowa nie polecam. Jak macie miejsca w szafach, to możecie sobie kupić jak macie duże kuchnie, super. No, jak macie małą, to właśnie szukać sposoby, które nam po prostu to ułatwi. Agnieszka Wam pokazała, fajny. No mówię, do pewnych rzeczy mnie ona nie przekona, ale mówię, to jest po prostu moje przyzwyczajenie. Oczywiście. Ja jestem taka, że jak coś robię, to naprawdę bardzo ciężko mnie przekonać. Dobrze, że trafiłam na Agnieszkę, bo ona mnie czasami naprawdę mówi, Magda, przestań. Ale to jest ciężka praca z mojej strony, żeby Magda pewne rzeczy przeszła. Ale tutaj jej nie przekonam. Jest jak najbardziej w porządku. To jest dobry sposób, świetny, działa. Jak tak jest dobrze, jak Wam tak jest dobrze w taki sposób, to spokojnie możecie tak robić. Ja Wam pokazuję opcję, że można sobie to po prostu trochę ułatwić. Możecie spróbować, może się okazać, że Wam nie wyjdzie, też weźcie to pod uwagę zawsze, tak? Tak, że testujemy w momentach. Tak, i trzeba sprawdzić, jaką blachę, o tą blachę trzeba sobie sprawdzić, czy macie prostą. Testujcie w takich momentach, kiedy nie macie ciśnienia, że musi Wam koniecznie wyjść, czyli tak bardziej na luzie. Mam, nie wiem, ochotę zrobić coś dla swoich domowników, mogę sobie sprawdzić, czy ten sposób Agnieszki zadziała, tak? Bo jak nie zadziała i wypłynie Wam biszkopt dołem, chociaż nie powinien, ale gdyby się tak wydarzyło z jakiegoś powodu, to nie będziecie potem mieć do mnie pretensji. Tak, najgorsze jest to testowanie czegoś nowego, gdy musisz mieć po prostu tort idealny. Tak, tego ja nie zawsze robimy. jak ktoś robię tort na przykład dla przyjaciółki, na jej tam urodziny tam córeczki, to nigdy nie robię nowych kremów. Chyba że naprawdę wiem, że on wyjdzie, może niestabilny, to go uratuję, ale na przykład ja bym się bała dla kogoś zrobić tort z nowym kremem, którego nigdy nie robiłem, bo a nuż nie wyjdzie i oczywiście, że tak. Oczywiście, więc testujcie na spokojnie. Ja polecam swój pomysł, Magda poleca swój. No nie wiem, czy polecam, nie będę się upierała, bo wiem, że ten... Ale działa, więc można polecić. Po prostu wiem, że po prostu jak ktoś właśnie, w moim przypadku ja mam krzywą blachę, ja po prostu się nie będę zastanawiała, gdzie ten rand ułożyć, której strony, gdzie mi nie wyleci. A zawijam i kładę i znając charakter Magdy, to potem mąż miałby przegwizdany. Poziomicę by musiał kupić, żebym sprawdziła poziomicą, w którym miejscu mam blachę równą, więc naprawdę dla świętego spokoju ja sobie będę owijała ten rand. Poziomicy. Przepraszam. Ale co ty już do trochę używasz poziomicy, nie? No tak, ale nie do No tak, używam poziomicy. Dobra, śmieję się z Ciebie, ja sama jestem czasami nie lepsza, ale nie jestem aż taką perfekcjonistką. Dobra, lecimy dalej.
Dobra, Agnieszka, pośmiałyśmy się trochę, ale konkrety, nie? Teraz przyszliśmy jakby mamy te formy, wiecie już czy rand, czy tortownica, mam nadzieję, że już wiecie, co lepsze. To teraz, Agnieszka, taki temat, taka jakby kwestia tego, czym wykładamy. Jakby tu już wiemy, że na papierze do pieczenia, tu tak samo owijamy papierem, albo po prostu... Właśnie tu mam, jeszcze nie dopowiedziałam poprzednio, że mam wątpliwości tej właśnie folii aluminiowej. Tu nie jestem pewna i nie będę o tym dyskutowała, ale ja osobiście nie używam i nie... Czy ja zgłębię na pewno temat i jak się czegoś ciekawego dowiem, to poczytam jakieś badania, może na temat wpływu tej folii. Ja jej bardzo rzadko używam, więc jakby nawet nie pomyślałam o tym aspekcie, ale masz tutaj rację, że podgrzewanie tej folii to jest jednak folia aluminiowa. Tak. No sprawdzę temat, jeśli się czegoś dowiem konkretnego, to na pewno dam Wam znać. Zrobimy jakiś taki update. A teraz wracamy do tego właśnie, do wykładania tych form. Jak widzicie, mamy przy tortownicy, ja osobiście od samego początku wykładałam samo dno. Tak się zawsze przypisałam, samo dno. Boków nigdy właśnie nie wykładam, no chyba, że robiłam wyższy biszkopt, to sobie wyłożyłam. Ale tak normalnie nigdy boków nie wykładam, nie smaruję niczym, bo też już słyszałam różne opinie na temat tego, ale to Ty powiesz, bo Ty się tym dzisiaj zajęłaś. Tak. Ja właśnie jak mam tortownicę używam, to wykładam papierem do pieczenia i tylko to, nie smaruję właśnie masłem, nie obspuję bułką tartą, nic takiego od samego początku nie robiłam. Jak z wyciąganiem, no to musimy po prostu użyć noża, to myślę też, że taki osobny odcinek nagramy, jak wyciąganiu biszkoptu z formy. Dzisiaj już chcę jakby zakończyć, nie rozwlekać się. Więc Agnieszka teraz powie, Agnieszka, jak to jest z tym masłem, z tą bułką tartą, smarowaniem właśnie tych boków, tych form? My tu z Magdą mamy przygotowane 4 biszkopty, ale tak naprawdę zajmiemy się 3, więc ten Ci pozwolę sobie zabrać i zostawimy to. Też będziecie za chwileczkę widzieć zdjęcia poszczególnych biszkoptów, bo nam tutaj ciężko jest to pokazać. Pierwszy biszkopt jest upieczony w sposób prawidłowy i to jest to, co Magda przygotowała. Ten biszkopt, jak ja sobie wyciągnę, był pieczony bez niczego. Rand nie był niczym kompletnie smarowany i to jest biszkopt, który jest przygotowany prawidłowo. Ładnie jest dociśnięty jakby do tych ścianek, przylega do nich, wyszedł płaski, ładny, jest super. Tutaj jeszcze tylko wspomnę a propos tego płaski, bo czasami mnie ktoś pyta, czy jak biszkopt nie wyjdzie płaski, tylko z górką, to coś jest nie tak. Jeśli ta górka jest niewielka, a w moich biszkoptach bardzo często jest taka delikatna górka. Ja u Ciebie widzę górkę, a u mnie na przykład nie ma górki. I zawsze zastanawiam, czy mi ten biszkopt nie wszedł, ale jak potem wykrajem, nie, to jest wszystko okej. To zależy od piekarnika bardzo dużo, od tego jak dużo, na przykład też zauważam to, jak dużo rantów mam wsadzonych do pieca bądź do piekarnika. Różnie się to dzieje. Czasami ta górka lekka wyrasta, czasami nie. O tym też zrobimy kiedyś odcinek właśnie, jakby co na to wpływa. U mnie zawsze z lekką górką, takie lekkie, półokrągłe, u Magdy wychodzą płaskie, ale to temat na inny odcinek. Natomiast ten jest w porządku. Ja mam tutaj 2 biszkopty i teraz tak. Ten biszkopt został upieczony, jakby ciasto zostało zrobione dokładnie tak samo jak ciasto Magdy. Wszystko jest dokładnie tak samo. Natomiast rand wysmarowałam masłem, tak? Czyli w taki sposób, gdzieś tam czasami babcie tak robiły, że smarowały sobie masłem. I teraz problem jest taki, ja sobie go odczepię, bo ja go w ogóle nie wyciągałam, że o ile tutaj na dole jest całkiem ok, to teraz tutaj od góry widać, że on mi wyrósł tak, ja sobie pozwolę to, nie wiem czy będę to ściągać, ale odchylić chociaż troszkę. Widzisz, Madzia? Wy też widzicie to na zdjęciu, że mi poodchodziło to wszystko od ścianek. W ogóle biszkopt nie jest przyczepiony do ścianki, a tutaj miałam... No o, właśnie. Nawet nie byłam w stanie wyciągnąć. Bardzo ładnie to widać. Ale tutaj z kolei miałam rand, zresztą widać też po rancie, że miałam wysmarowane masłem i wysypane bułką tartą. I teraz popatrzcie, co się stało z biszkoptem. On się zapadł, skurczył, nie jest prosty, zrobił się w ten sposób. Dlaczego coś takiego się dzieje? Słuchajcie, ono dzieje się z bardzo prostej przyczyny. Jak biszkopt rośnie, to nasze ciasto rośnie, ono się musi po czymś wspinać, do czegoś się przyczepiać, żeby nam rosło, żeby szło do góry. W momencie, kiedy my mamy coś tłustego na naszym rancie, tak jak masło, czy masło z bułką, no to jest śliskie, więc nie ma się do czego przyczepić. Ja tutaj pokażę Wam później na zdjęciu, bo nie chcę teraz wyciągać, bo jeszcze zdjęcia nie zrobiłam. Tutaj rand jest prawie czyściutki. Na rand, jak sobie zerkniesz, Madzia, Ty może na razie, Wy widzicie teraz zdjęcie. Rand jest czyściutki, bo było samo masło. Tutaj była bułka tarta, więc ona się przyczepiła, natomiast tu jest prawie czysty rand, dlatego że ten biszkopt się nie przyczepił, on się nie miał do czego przyczepić, dlatego
on wyrósł. Tylko z racji tego, że nie miał gdzie się przyczepić, to po prostu kiedy zaczął stygnąć, to sobie Kurczę. zleciał. Ja Wam powiem w ogóle, że jak piekłam sobie, bo ja tego nie robię i jakby chciałam to tylko Wam pokazać, to gdzieś tam na początku takie rzeczy, takie błędy popełniałam, ja już zapomniałam nawet. I piekłam te biszkopty i tak patrzę sobie do tego piekarnika, kurczę, pięknie rosną, nic się złego nie dzieje. Sobie myślę, ale będziemy miały odcinek, bo się okaże, że jednak to się da. I póki był włączony piekarnik i póki to sobie tam rosło i póki się piekło, było wszystko ok, jak wyłączyłam piekarnik, wyciągnęłam ranty, wyciągnęłam blaszkę, to w tym momencie one zaczęły powolutku się kurczyć. Czyli to jest ten moment, kiedy już jest upieczony biszkopt, tylko się studzi i wtedy on się zapada. No i wydarzyło się to, co się tutaj wydarzyło. Generalnie on jest jak trochę... Ej, dasz mi go dla moich chłopaków. Oni są taki fajny kształt ma. Natomiast to właśnie nie działa. Dlatego rantów czy tortownic nie smarujemy, nie obsypujemy. Są ciasta, do których takie coś się robi. Na przykład właśnie jak robię sobie Victoria Sponge albo Red Velvet, to wtedy można, tak? Ja czasami stosuję, czasami nie. To zależy od tego, do czego będę tego używała. Wtedy tam można, to one trochę inaczej się zachowują. Natomiast przy biszkoptach absolutnie tego nie robimy, no bo widzicie, co się dzieje. Zmarnowałam 4 jajka dla Was. Teraz szybko zrobimy zdjęcia i zaraz Wam pokażemy wyciągnięcie jak wygląda. Tak, dokładnie. No i teraz widzicie porównanie tych biszkoptów. Dobrze upieczony biszkopt Magdy w rancie, dobrze upieczony w tortownicy. Tutaj ten biszkopt to był rant, który był posmarowany masłem. Tylko masłem. Tak, tylko i wyłącznie masłem. Natomiast tutaj był posmarowany masłem i dodatkowo wysypany bułką tartą. Więc jak widzicie, no do niczego to nie jest podobne. Na pewno nie do biszkoptu, z którego można zrobić fajny, prosty tort. Jakaś wieża. Dzieci mogą sobie pobawić się. Dzieci mogą się pobawić. Natomiast, co mi wyjdzie z biszkoptu? Dokładnie. Natomiast no, do złożenia byłoby bardzo ciężko, dlatego że one, te biszkopty, raz, że nawet w środku przypuszczam, że one będą takie dziwne, nie do końca prawidłowe. Są bardzo szerokie na dole. Tutaj są węższe, jeden i drugi, więc do złożenia tortu się nie nadają. Dlatego wszystkie jakieś dodatki, tłuszcze, nie tłuszcze, tak, odkładamy na bok dokładnie. Przy pieczeniu właśnie biszkoptów. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże w wyboru Waszych właśnie formy do pieczenia biszkoptu. Jak widziałyście, można naprawdę prawie każdej użyć. To zależy od Waszych właśnie możliwości, finansów też i też tego, jak macie miejsce i jak często pieczecie torty, bo właśnie mówię, że do wypieków jak w domu to może być tortownica śmiało, nikt nie mówi, że tylko ranty, a jeżeli jak Agnieszka na zamówienie ale macie w ogóle już na pracownię, przykład trochę więcej, gdzieś tam częściej, gdzieś robicie też dla kogoś, no to wtedy warto sobie kupić chociaż jeden taki chociaż mieć. jeden, albo chociaż takie 2 rozmiary, albo rant regulowany właśnie, żeby mieć różne rozmiary i wtedy sobie na nim pracować będzie Wam na pewno troszeczkę wygodniej, tak? Będzie mniej kombinacji, ale raz w roku takie kombinacje nikomu krzywdy nie zrobią. Jak macie tortownicę, to sobie spokojnie poradzicie, nie musicie mieć rantu, ale jak pieczecie już częściej, no to można sobie ułatwić trochę. Jeśli tylko macie taką możliwość, żeby sobie kupić rant, no to wtedy w takim wypadku warto jest go zakupić. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na kolejne i oczywiście komentujcie, dajcie nam znać, czy Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, jak najbardziej zadawajcie. Czatujemy pod tymi filmami. Czekamy na te komentarze Wasze. No Agnieszka, nie? Tak, ja czekam, żeby ktoś mi coś napisał, żebym mogła odpowiedzieć, ale spotkałam się z opinią, że już wszystko mówimy i nie ma o co pytać, to chociaż tam serduszko dajcie. Musimy się postarać, może mniej mówić. Może mniej mówić? Nie. Nie, czekamy na Wasze komentarze, bo jestem ciekawa, czy Wam się to podoba i to też takie miłe jest też dla nas i za to ogromnie dziękujemy. To słuchaj, kończymy, nie? Tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!